Andy was. Jak na razie dobrze ci idzie. Teraz zadanie otwarte. Powiedz mi, po angielsku oczywiście, że doszło do sytuacji awaryjnej, budynek się pali i należy jak najszybciej w sposób bezpieczny ewakuować całą społeczność tego budynku. Proszę bardzo. Excuse me, sir. Shit's on fire, yo! To teraz zobaczymy, czy te okulary coś dają. Nie. Znalazłem. Witam wszystkich, oprócz tych, których nienawidzę. O! Mam nawet, zanim jeszcze świadectwo maturalne wam pokażę. Mam średnie wyliczone z każdego roku szkolnego i najlepsze jest to, że w pierwszej klasie liceum miałem średnio 5,1428, w drugiej klasie liceum miałem 5,1428 i w trzeciej klasie liceum, uwaga, czyli w tej, w której się już nie starałem, miałem 5,333. Także nie wiem, jak do tego doszło. Jeszcze raz, jak do tego doszło, nie wiem. No, tutaj nawet mamy wyniki. O właśnie, wiecie? Gdzie tu mam świadectwo z ostatniej klasy? Żebyście nie mówili, że jestem gołosłowny. Michał Daniel. O, tak, mam Daniel na drugie. Kierunek językowo-turystyczny, geografia, język angielski, Pruszków. Proszę bardzo. Czerwony pasek. Na dupie nie było. No i widzicie. Zachowanie bardzo dobre. Religia, etyka, celujący. Polski 5. Angielski, zakres rozszerzony 5. Niemiecki 4. A, to z niemieckiego jeszcze miałem 4. Scheiße. Historia 5. WOS 5. Wokół już nie było. Matematyka 5. Co? To chyba nie jest to świadectwo. 2012. Oj, a gdzie mam świadectwo? O! 2012, 2013. Nie mam jednego świadectwa. Gdzie ono zginęło? Gdzie ono zginęło? O, jest 2014. Już się spociłem. Kserokopia, ale zawsze. Tak? Uff. Ciepło się zrobiło. No to jeszcze raz. Czerwony pasek. Zachowanie bardzo dobre, religia, etyka, celujący. Zachowanie nie było wzorowe, ponieważ jak to było u mnie w klasie, byli debile i się, można powiedzieć, nade mną znęcali i ja byłem dosyć problematyczny, bo nie chciałem im wybaczyć. Polski 5, angielski 5, niemiecki 5, historia 5, WOS 5, WOK 5, matematyka 4, fizyka i astronomia 6, chemia 5, biologia 5, geografia zakres rozszerzony 6. Oj, co się na tej geografii działo. Podstawy przedsiębiorczości 6, technologia informacyjna 6, wychowanie fizyczne zwolniony, przysposobienie obronne 6. Dlaczego z WF-u byłem zwolniony? Bo wtedy sobie urwałem to więzadło krzyżowe przednie i byłem kaleką. Także mam świadectwo, mam dowód, nie możecie mi nie uwierzyć, a tu macie świadectwo maturalne. Prawdopodobnie i tak tu nic nie zobaczycie, ale język polski 65%, a chyba minimum to 30%. Język angielski 83%. Język polski, oczywiście te pierwsze dwa to były słowne, tak? Język polski poziom podstawowy 56, więc też jeszcze akceptowalnie. Język angielski 95. Polski język, trudny język, tak?
i matematyka 68%. Zostawię to sobie na wierzchu, żeby mieć punkt odniesienia teraz, jak już mamy wszystkie 3 egzaminy za sobą. Także język angielski, here we go again. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Czas na maturę z angielskiego. God damn it. Nie wiem, zauważyłem, że nie było na maturze z... Włączę nagrywanie na tym. Nie wiem, czy zauważyliście, ale właśnie nie było na matematyce zadania po koloru i drwala. Prawdopodobnie jest na maturze rozszerzonej. Także dzisiaj mamy orzeszki. Mamy syrop do rozcieńczania z chyba o smaku kiwi. Także jako, że nie piję kawy, to nie będzie wody espresso, jak w przypadku pana Cezarego Pazury. Ale here we go again. I bierzemy się za maturę z angielskiego. Usłyszysz dwukrotnie fragment programu radiowego na temat nietypowej pizzerii. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania te true, a które nie. Egzamin maturalny z języka angielskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od 1 do 3. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. O matko. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Będzie grubo. Oh shit, here we go. Everybody loves the delicious food which you can buy from a food truck parked in the street. But what if you're at sea? In that situation, you might want to check out the pizzeria run by Sam Brown. He's with us today. Sam, how did it all start? Hello. My wife and I went on holiday to the Caribbean. We loved the white beaches and coral reefs so much that we decided to stay in the Caribbean for good. We bought a little beach cottage, and to earn a living we opened a pizzeria. But our pizzeria has no address because it's on a boat. Wouldn't it be easier to work on the beach? Well, renting a pizzeria on the beach turned out to be too expensive. But one day I saw an old boat in a port. I got it for free from the owner because it was in really poor condition and the engine didn't work. I fixed the engine myself and renovated the boat. I also installed a special ventilation system, a pizza oven and fridges, and here we are. Who are your customers? People who live on their boats and don't want to cook. Most of them just sail up to us, form a kind of a queue to give their orders, and then just pick the pizza up. And how about the customers who can't get to you? There are not many of them, but they can order our pizzas by radio, phone, or email, and then my wife takes the food to them in our small motorboat. Unfortunately, we only have a license to serve people who are on boats on the sea. So, if you are, for example, on the beach, we can't deliver to you. And the last question. What are your opening hours? We're usually open from noon till midnight. We never work longer hours, even on Saturdays. And from September to November we close earlier, so it's best to check the opening times. Great. Bitch, please. Everybody loves the delicious pea brown. My what coral put a little pizza To work. vents brief. She'll vent Yo. them just pick up many. And then we hope you are. We never work longer hours, so it's best to check the opening times. Pytanie drugie.
Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie 4 wypowiedzi związane z samochodami. Do każdej wypowiedzi dopasuj odpowiadające jej zdanie. Wpisz rozwiązanie do tabeli. Zostało dodatkowo dodane, dobra. Poleca grę wideo, daje instrukcje przed wyścigiem samochodów, narzeka na grę. 1. Well, Big Rig is advertised as a truck racing game in which players have to transport cargo across the US, avoiding the police and going faster than other drivers. But there were only 3 old trucks to choose from, and they looked silly. And what's more, when I started driving, the truck next to me didn't move off the starting line, so actually I had no competitors during my race. What a waste of time. To było proste. 2. For 100 years, our company has been offering cars to rent for holidays, adventures, races, and more. To celebrate this anniversary, we're giving 4 people the chance to drive one of the most expensive cars in the world, our Maserati Levante, for free. Why don't you give it a try? All you need to do is send a cool photo of yourself driving a car to photos@carsforrent.co.uk by the 18th of September. The 4 best photos will win the prize. To może być łatwe. Easy peasy. Do you want to feel like a racing car driver? Whichever type of car you like best, a classic car, a Formula One racing car, or a luxury car, you'll find them in the options. The best part is that more and more cars are being added to the selection, so you'll never run out of options. You can also choose your favorite racing track and add special features when you score points. The graphics are excellent, so you will feel like you are right behind the wheel. To chyba będzie O, czyli poleca grę wideo. 4. May I have your attention, please? Here's some important information for all competitors. Remember that you must remain in your cars at all times. Anyone driving into other cars or into the barriers on purpose will be removed from the competition. If you need help, drive to the side, stop the car, and raise both arms into the air. Then somebody will drive over to assist you. While you are out on the track, we will also communicate with you through a device in your helmets, so listen carefully. You'll be starting in a moment. The first car to cross the finishing line 6 times will be the winner. That was too easy. I expected more. I expected a challenge. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Kto wie, z czego to było? Z Warframe'a. 1. Well, and other Oh, you The ugly mother. race it down today. Send Doc will win. like a art, but and add special features when you write. Attention into other cars or into the barriers on purpose will be removed from the competition. If you need help, drive to the... Somebody will drive with you in a... Prze- How was your trip? O, 1. How was your trip to Japan? Oh, it was fantastic. Did you use the public transport there? I've heard that Japanese trains are great. I did actually, but you won't believe what happened. Japanese train companies are very strict when it comes to timetables, but the train I was on departed a bit too soon. To my surprise, in the evening I heard the train company spokesperson make a statement about it on the news. Oh, really? On the news? What did he say? He said they were very sorry for what had happened and would make sure that in future all trains would leave precisely according to the timetable. Just imagine, my train left just 20 seconds ahead of schedule.
give me another one. Let's do this. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. How was your trip to Japan? Oh, it was fantastic. I in company heard the... Oh, really? Sorry, beef plus 20... 2. Have you ever burnt something while cooking? That's what happened to a woman in Sydney who decided to heat up some chicken for dinner. But what she didn't know was that her husband had put $15,000 in the oven. So when she heated the chicken, she accidentally burnt the money. Her husband got it for selling his sports car 2 weeks before. He thought the money would be safe in the oven because his wife almost never used it. They've got us in the first half, I'm not gonna lie. Wysłuchaj Coś takiego. nagrania jeszcze raz. Didn't know, so husband got to be sick. Three. You love playing basketball, don't you? So how did it all start? When my parents moved to the USA, I was 9. I wasn't happy at my new school because I didn't know anybody. So my parents told me to think of a hobby where I could get to know other children. I chose basketball because it was a team game. I was quite fit and I got into it immediately. Soon I became very good at it, but I never thought about basketball as a possible career. It was just fun, and I'm still in contact with the people I met on the court years ago. Just friends, do you remember about this? Just friends, because friendship is magic, and this is the most important thing of everything and anything. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Right as You you love say. playing basketball. The USA body children. It never thought I would. My foot is going out or running out. 4. Harry Crane from New Jersey has finally returned a poetry book to his school library. He borrowed it when he was a student 53 years ago. Recently, Harry discovered the book by chance when he was cleaning his basement, and he immediately went to give it back. Normally, students pay 10 cents per day when they keep a book for too long, so that would be about $2,000 for a book returned 19,345 days late. However, the school librarian decided that Harry's case was special, and she did not charge him for the late book. That maybe will be seen. Or maybe not, I don't know. Harry Crane from he borrowed the back long 1,300. His case was special. Too slow. You are too slow. 5. What's the problem? I've got a flat tire. I drove out of my garage, and after about 5 minutes, I felt that something was wrong. I stopped in a supermarket car park to check the tire, and then came straight here. I hope you didn't damage the wheel. How far did you drive? Well, just under a mile. Can you help me? I'm a bit busy at the moment, so you will have to leave your car here for a day. One of my workers can take you where you want to go. That'll be great, thanks. Maybe in garage, but I think it could be on the parking. I don't think so. Or maybe. I've got a flat. I felt... And then... You drive, busy at them can take you. Give me the last one. We don't have time for that. 6. I'm standing here with the sheriff of Marion City. It's here that an unusual object which was stolen last year has just been found. Sheriff, can you tell our listeners the whole story? Well, we've managed to find a stolen hot air balloon. The owner reported it missing over a year ago during the Hot Air Balloon Festival in Reno, Nevada. We found it yesterday at the World Air Games, which were organized in our town. What did you do after you found it? We put it on a truck and transported it back to its owner.
O! Nie wiem. Wysłuchaj nagrania It's here that an unusual object which was stolen last year has just been found. Sheriff, can you tell our listeners the whole story? Well, we've managed to find a stolen hot air balloon. The owner reported it missing over a year ago during the Hot Air Balloon Festival in Reno, Nevada. We found it yesterday at the World Air Games, which were organized in our town. What did you do after you found it? We put it on a truck and transported it back to its owner. Dlaczego balon został znaleziony? Czas przeznaczony na ukradł? tę część egzaminu minął. Nie wiem. Może to będzie A. Tak czy siak, teraz będzie część pisemna. Niech kamera ostygnie. Another food comes here. Another food delivery came here. Dobra. Teraz się bierzemy za część czytaną. Przeczytaj tekst, dobierz właściwy nagłówek do każdej części tekstu. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. Czyli tak, 1, 2, 3, 4. Tu mamy tak, rodzaje atrakcji dla dzieci. Stresujące techniczne wynalezienie. Jezu, jak ja to tłumaczę. Trochę wartościowej biżuterii skradzione. Niezwykły strażnik ochrony. Szeroki zasięg produktów. Trochę zasad do podążania za nimi. Dobra. Harrods, the most famous London department store that first opened in 1834, sells almost anything people can dream of in its 330 departments. It has clothing for both men and women, as well as jewelry, accessories, food and things for the house. You can even buy luxury yachts in the store. In the 20th century, it's also used to have baby elephants in a separate section of the store which children love visiting. Ja myślę, że E, czyli I. Throughout the history of Harrods, the store has always had an influence on fashion, style and culture. It was also the place where the first moving stairs in Great Britain were installed in 1898. They were totally different from the ones we have nowadays. Using them was such a scary experience that some customers refused to go up or down. Specially trained employees helped them stay calm and give the stairs a try. Czyli to będzie stresująca innowacja. On Monday 10th September 2007, the store displayed a beautiful pair of elegant sandals decorated with rubies, sapphires and diamonds, which cost £62,000. Apart from security cameras, a live Egyptian cobra hired from a private owner was used to watch over the sandals. The owners of Harrods knew that people would be afraid to approach the cobra, and so the valuable shows would be safe. Wyjątkowy strażnik, ochroniarz. In the past, customers were not permitted to enter Harrods if they were not wearing suitable clothing. Nowadays, most dress styles are allowed in the store, but if you bring a backpack, you will be asked to wear it on your front. You cannot eat or drink in the store unless it's in one of Harrods' many cafes and restaurants. Security staff can also refuse to let you in just for safety reasons. Trochę some rules to follow. Dobra. To nie było trudne. Przeczytaj 3 teksty związane ze ślubami. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl jedną z liter A, B albo C.
When did the couple learn that the queen would meet them? W ten sposób, dobra. W ten sposób, dobra. To se przeczytam i powiem wam, jakie będą odpowiedzi. Dobra, tutaj pierwszym będzie odpowiedź C, że o królowej Brytanii dowiedzieli się dopiero jak przyszła po ślubie i im pogratulowała. W drugim tekście Best Man in Trouble, bo gościu tam z pierścionkiem i nieogarnięty był, za dużo roboty. A w trzeciej części to chyba jest odpowiedź C, czyli to jest informacja dla gości, żeby wiedzieli co The Bride and Groom. Nie wiem co znaczy Bride and Groom. Strzelam, że albo C, albo B, ale powiedzmy, że to będzie C. Co będę? Przeczytaj tekst, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu, zakreśl jedną literę A, B, C albo D. I tutaj też sobie to wszystko spiszę. I zobaczymy się, jak to przeczytam. Jezu, ale to jest długie. Dobra, życie. No i dobra. No i dobra, teoretycznie tak, no biznesmen chciał kupić most, bo się zaczął sypać i przeniósł go gdzie indziej. Znaczy most się zaczął zapadać, więc ktoś w radzie, w council tak, zaproponował pomysł sprzedania go. Gościu chciał zareklamować miasto, które chciał wybudować, więc kupił ten most. Zdecydował go transportować pod specjalną kontrolą, żeby się nic nie stało. Jak zniszczony z ostakami, to był zamieniony na inny. No i taki tu, że bridge with traveled across the ocean, tak? Przeczytaj tekst, którego usunięto 3 zdania, wpisz w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Uwaga, 2 zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. Dobra, czekacie. Dobra, w 7. zadaniu historia jest taka, że gościu pracował na budowie, zaparkował na miejscu parkingowym i chciał wejść do banku, bo darmowy parking jest dla klientów banku, więc on, pracując na budowie, stwierdził, że będzie Januszem i będzie se parkował w banku, a jak skończy robotę, to pójdzie do banku wypłacić se parę złotych i w ten sposób se przyżydzi. Że był w ubraniach roboczych i że stwierdzili, że taka transakcja nie pozwala na darmowe parkowanie, więc się wkurzył, chciał z menadżerem porozmawiać, menadżera nie ma, więc przyszedł następnego dnia, wypłacił wszystkie pieniądze jakie miał. Okazało się, że jest jednym z bogatszych klientów w pracy, znaczy w banku. Inaczej się tam zarabia i na podstawie tego odpowiedź BDC. Przeczytaj tekst, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst, zakreśl jedną z liter A, B albo C. Ile tego jeszcze jest? Ja wiem, że jestem dopiero przy 8. zadaniu, ale kurde. Raz, 2, 3, 4, 5. Żebym się kurde podjął, nie mam co robić. Marnować cały dzień na takie bzdury. Dobra, no to myślę i czytam. No tutaj tak. She seems to be successful, czy odpowiedź B. Betty won a competition for the first time. So far she has won thousands of pounds. Betty spends her time going chyba through magazines i she believes competitions have become easier. Chyba coś takiego. Zadanie 9. Zadaniach 9.1.9.5 spróbuj. Spośród podanych odpowiedzi A, C wybierz tę, która poprawnie uzupełnia obydwa zdania. Zakreśl jedną z liter A, B albo C. Czyli znów raz, 2, 3, 4, 5.
I znowu, a więc tak. We need to walk for 2 more hours before we reach the hostel. This shelf is too high for me to reach. Could you help me, please? I don't know how much this bag weighs, but it's too heavy for me to carry. Mark was late for work because of car traffic in the city center. Średnio mi to pasuje, ale dobra. Don't worry about the finding cheap accommodation when you come to Poland this summer. My neighbor has got a room to allow. Nie wiem, czy jest takie określenie. He is only 14, so my friend, his parents won't allow him travel to America on his home. Albo let him travel, ale zostańmy przy allow. Walk down the street, take the second turning on the left and you will see the bank. Yesterday he fell down a hole and broke his arm. To tutaj tylko down chyba musi być. Nie może być spaść w górę. Will you lend me a hand with my homework? I don't know how to do it by myself. Sorry, but I can't lend you a lift to the station. My car has broken down. Dobra, niedawno kupiłeś sobie rower i dojeżdżasz nim do szkoły. Na swoim blogu napisz, dlaczego zdecydowałeś się dojechać do szkoły rowerem. Poinformuj, jak koledzy zareagowali na swoją decyzję dotyczącą dojeżdżania do szkoły rowerem. Opisz problem, w którym pojawił się pewnego dnia w trakcie dojazdu do szkoły rowerem. Przedstaw swój pomysł na akcję promującą dojeżdżanie do szkoły rowerem i poproś czytelników bloga o opinię na temat twojej propozycji. Rozwij swoją odpowiedź w każdym z 4 podpunktów, pamiętając, że jej długość powinna wynosić od 80 do 130 wyrazów, nie licząc wyrazów w zdaniach, które są podane. Oceniane są umiejętność pełnego przekazywania informacji, 4 punkty, spójność i logika wypowiedzi, bogactwo językowe oraz poprawność językowa. So I've decided to use my bike to get to school because the fuel is so expensive right now that it's impossible to have enough money for rent, for electricity, for any bills, and for car driving. So I decided to leave the car for very important things and to take my bicycle and to drive to school because it costs nothing and it's give me possibility to get healthy. My colleagues from school are assholes, so they are laughing from me. They think my car was broken and I don't have money to repair it. So get the and I killed them all. And the problem was solved because there was no one there who can complain about my ecological life. And one day, of course, something happened. My bicycle got broken. Why? Because I missed one of my colleagues and he kicked me when I was going back to my home. And he broke my rear wheel. So I decided to break the front wheel by hitting my colleague into head. But no problem, I paid only £30 for repairing it and my colleague is already dead, so this problem will not occur again too soon. I will make something to force everyone to drive on the bicycle to school. I will just force my Prime Minister of Great Britain to destroy all parkings and build a big parks with big amount of trees, grass and other bushes, 9/11, to force people to go to school by bicycle because there will be no more parking place to park and they will have to park their cars few miles away from the school and that will be not good idea because the parking place will be further than is his house. So that's fun, yeah?
Okej. Myślę, że za tą odpowiedź, jako że za to jest 10 punktów, dałbym sobie 5. I zaraz podliczymy wyniki. So here we go. Mamy zadania. Mamy odpowiedzi. Jeszcze kalkulator z matury matematycznej jest. Język angielski, poziom podstawowy. Dobra. Zadanie pierwsze. False, false, true, true, false. D. I'm good. 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 Ile było punktów za to? 5. Czyli mam dodatkowe 5 punktów. Zadanie drugie. Poprawna odpowiedź C, E, A, B. I 4 punkty. 4 punkty. Zadanie trzecie. Trzecie C, A, B, C, C, A. 6 punktów. Zadanie czwarte. E, B, D, F. E, B, D, F. Bu, 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 bu. Zajebiście. Zadanie piąte. Zadanie piąte. Zadanie piąte. C, A, C. C, B, C. Tylko 2 punkty. Niedobrze, niedobrze. Zadanie szóste. D, C, B, B, A. D, B, 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 A. Jedno źle. 4 punkty. Zadanie siódme. BDC. BDC. 3 punkty. Zadanie ósme. Zadanie ósme. Czekajcie, mózg mi się wyłączył. BBCAA. BBCAA. 5 punktów. Puc. Kurne, zaraz będzie beatbox jakiś. Zadanie dziewiąte. CBCAA. CBA. A? Will you give me a hand? When you... Oh no! CBCA. CB. Czyli 3 punkty tylko. Odpowiedź pisemna. No. Dobra, wiecie. 5, 10, 20, 26, 30, 36, 41 punktów. A żeby zdać maturę z angielskiego, potrzeba 15. Zaorałem język angielski. Mimo że nie umiem języka angielskiego, zaorałem angielski. I am so goddamn good. Także myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Jak widzicie, najgorzej mi poszło z językiem polskim. Mimo że to mój język narodowy. A najlepiej mi poszło z językiem angielskim, mimo że nadal uważam, że jestem noga, jeśli chodzi o język angielski. Także w tym odcinku to by było na tyle. Raczej nie zamierzam bawić się w jakieś matury rozszerzone i inne przedmioty. Także do zobaczenia i cześć!